Siemaneczko widzowie, z tej strony Godlike. Witam was w kolejnym filmie na kanale. Po nieplanowanej przerwie spowodowanej śmiercią mojego komputera mam już nowy komputer i dzisiaj zapraszam was na obiecaną już recenzję produkcji bardzo głośnej i bardzo wyczekiwanej, czyli właśnie Diablo 4. Zanim jednak przejdziemy do sedna, to króciutki wstęp. Za udostępnienie gry chciałbym podziękować firmie Cenega oraz jej przedstawicielom w Polsce. Po niezbyt ciepło przyjętej trójce i katastrofie w postaci zapowiedzi Diablo Immortals na telefony, Blizzard, będący producentem gry, zakasał rękawy i wziął się ostro do roboty. Czy produkcja finalnie spełniła jednak bardzo wysokie oczekiwania graczy? Sprawdźmy. Na początek tradycyjnie powiedzmy sobie, o co tutaj w ogóle chodzi. Akcja gry dzieje się około 50 lat po wydarzeniach w Trójce w tak zwanym świecie Sanktuarium, czyli krainie zamieszkiwanej przez ludzi, która też raz po raz cierpi we wiecznej wojnie pomiędzy aniołami zamieszkującymi w niebie oraz demonami urzędującymi sobie w piekle. Diablo 4, tak jak i reszta tytułów z serii, to jest ponownie gra typu hack and slash. Gatunek pozostał ten sam, natomiast deweloper zdecydował się tutaj na wiele zmian w samym projekcie gry. Przede wszystkim zrezygnowano tutaj z takiej kreskówkowej stylistyki znanej właśnie z trójki. Diablo 4 jest grą o znacznie mroczniejszym klimacie. Poza tym tytuł przestał też oferować opcję rozgrywki taki stricte single player i świat w Diablo 4 przypomina trochę takie MMO, gdzie nawet poza miastami możemy spotkać innych graczy, co oczywiście nie znaczy, że nie można grać samemu, bo taka opcja ciągle jest. Jako że formuła w Diablo 4 praktycznie się nie zmieniła, to naszymi głównymi zadaniami w grze będą więc walka, eksploracja oraz wykonywanie zadań i zacznijmy od tego pierwszego elementu. W grze mamy do dyspozycji łącznie 5 klas postaci, to jest druid, barbarzyńca, łotrzyk, nekromanta oraz czarodziej i co ważne, każdą z tych klas gra się praktycznie kompletnie inaczej. Nekromanta stawia na przykład na narzucanie na swoich przeciwników takich specjalnych klątw, które go osłabiają oraz także przyzywanie zmartwych szkieletów do pomocy, używając oczywiście swojej plugawej magii. Z kolei barbarzyńca to jest taki prawdziwy koks, wjeżdżający we wrogów po prostu jak dzik w paśnik, a jego sekret to tak zwana biegłość broni, dzięki której barbarzyńca staje się coraz silniejszy, im dłużej używa określonego rodzaju oręża. Czuć, że te klasy w tej grze są odmienne, że gra się nimi kompletnie inaczej, zapewniają inne doświadczenia i tak właśnie powinno być. Już w becie Diablo 4 ta walka była bardzo solidna, właśnie widowiskowa, czy właśnie taka nieprzesadzona, jeżeli chodzi o zadymę. Z przyjemnością donoszę, że w premierowej wersji gry walka jest jeszcze lepsza, drodzy widzowie. Wtedy właśnie na becie, pomimo takiej szerokiej gamy umiejętności postaci oraz całych ton różnych broni, w grze były okazjonalne problemy z balansem potworów, a poziom trudności na właśnie poziomie weteran był w sumie za niski. Teraz na szczęście już tych problemów nie ma. W premierowej wersji gry, co widać akurat od samego początku, podniesiono poziom trudności potyczek i nie są one tak banalne jak to było w becie. Czasem naprawdę trzeba się skoncentrować, żeby jakiegoś silnego przeciwnika pokonać, a nierzadko też zdarzało mi się zginąć. Właśnie w przeciwieństwie do bety, gdzie tam akurat nie zginąłem ani razu, poziom wyzwania teraz w tej wersji premierowej jest odpowiedni i o to właśnie chodziło. Przy okazji poprawiono także okazjonalne problemy z balansem niektórych jednostek, np. właśnie strzeleckich, które to potrafiły nas wziąć na strzała. Teraz one mają dużego kopa, natomiast już na strzała nie biorą i to jest właśnie kolejny krok w dobrą stronę. Szczególną uwagę w aspekcie walki w tej grze chciałbym poświęcić rozwojowej postaci, który to Blizzardowi akurat wybitnie się udał. Od razu po wejściu do panelu rozwoju postaci dostrzeżemy, że to drzewko skilli jest w sumie takie niewielkie, ale ma sporo wykluczających się wzajemnie odnóg, dzięki czemu zamiast na ilość umiejętności można było postawić na jakość. W grach tego rodzaju czasami, na przykład jak w Path of Exile, możemy obserwować takie ogromne, dające mnóstwo możliwości, ale jednocześnie takie przytłaczające drzewka skilli, które koniec końców są niestety tak skomplikowane, że znakomita większość graczy po prostu posiłkuje się jakimiś buildami z neta, bo nie dają sobie z nimi rady. W Diablo 4 jest w tym aspekcie inaczej. To drzewko jest całkiem proste, ono jest całkiem intuicyjne, tych skilli właśnie nie jest za dużo, one oferują odmienne ścieżki rozwoju postaci i przede wszystkim są naprawdę proste w rozwoju, co ucieszy każdego rozpoczynającego zabawę. No właśnie widzowie, ale czy tak skonstruowane drzewko nie będzie dla tych najbardziej doświadczonych graczy zbyt trywialne? Na szczęście nie, drodzy widzowie, a to dlatego, że deweloperzy postawili tutaj tak naprawdę na takie rozwiązanie hybrydowe. Do 50 poziomu doświadczenia korzystamy właśnie z tego drzewka prostego, intuicyjnego, a później po 50 levelu otrzymujemy tak zwany punkt mistrzostwa, które wydajemy w takim osobnym i właśnie bardzo rozbudowanym panelu rozwoju postaci. Dzięki właśnie takiemu projektowi na starcie nie będziemy przytłoczeni tym rozwojem postaci, to będzie proste, intuicyjne, a gdy już w tej grze będziemy doświadczeni, to otworzą się przed nami nowe możliwości, które na tym etapie na pewno z chęcią wykorzystamy.
Pomysł z tymi dwoma drzewkami, właśnie taki pomysł hybrydowy, jest prosty, jest świetny i przede wszystkim jest cholernie trafiony, bo pozwala właśnie pogodzić oba te systemy i wydobyć z nich to, co najlepsze. Jednak jest coś, do czego w Diablo 4 można się przyczepić i jest to balans, ale akurat nie balans potworów, bo ten został, jak już mówiłem, poprawiony w becie i obecnie jest całkiem niezły. Chodzi o balans postaci, z którym akurat są problemy. Miałem tutaj szansę zagrać kilkoma klasami postaci i mogę potwierdzić też, co mówili moi znajomi, o czym się na pewno pisze w internecie. Klasy postaci w tej grze mają problemy z balansem. Druid na przykład przez sporą część rozgrywki jest taki w zasadzie takim słabym plackiem. Dopiero gdzieś tak od połowy gry może pokazać, na co go stać, a Nekromanta znowu od samego początku gry jest po prostu kosiorem, dosłownie miażdży każdego bossa, blokując go armią szkieletów, przez co ten boss sklepany przez 13 minionów nie może się często nawet ruszyć. To wpływa na fan z tej walki, to należałoby poprawić. Widzę, że producent na szczęście już to robi, bo pierwszy patch już zmienił balans umiejętności, jednak efekt nie jest jeszcze zadowalający i potrzebuję po prostu kolejnych takich poprawek, które postawią na tym torcie świetnej walki, dopełniającą go wisienkę. W tej grze walczy się po prostu genialnie, a to w przypadku gry tego rodzaju, czyli hack and slasha, gdzie walka stanowi fundament rozgrywki, to jest element niezwykle ważny i bardzo mnie cieszy, że twórcy Diablo 4 poradzili sobie z nim naprawdę dobrze. Kolejny główny element Diablo 4 to jest sama eksploracja, która w hack and slashach akurat często pozostawiała sporo do życzenia. W wielu produkcjach tego rodzaju oferowano nam bowiem takie przydługie światy wypełnione potworami i w zasadzie niczym więcej. Tym przyjemniej jest mi donieść, że w Diablo 4 akurat w tym aspekcie jest znacznie lepiej, choć może nie idealnie. Gra oferuje nam całkiem duży, acz taki nieprzesadnie duży świat, który odkrywa się w zależności od postępu w fabule, albo nieźle, albo z czystą przyjemnością, ale do tego akurat jeszcze dojdziemy. Ważne natomiast jest, że każdy region w tej grze ma swój niepowtarzalny biom i pogodę, a często nawet także całkiem odmienną ścieżkę dźwiękową. Dzięki temu czuć, że nie przemierzamy tak naprawdę jednej mapy, a wiele takich odmiennych regionów w kraju, dzięki czemu sama eksploracja nie nudzi. Co więcej, ten świat gry, te wszystkie regiony, w przeciwieństwie do nudnego jak flaki z olejem Diablo 3, jest teraz naprawdę klimatyczny, a każda lokacja robi naprawdę dobre wrażenie. Jednak w hack and slashu nie tylko siekaniem mobków się żyje, więc twórcy zadbali też o mnóstwo dodatkowych aktywności na mapie. Tak samo jak na wspomnianym już becie, oprócz samych potworków na mapie możemy też spotkać tak zwane piwnice, będące w istocie takimi niewielkimi lochami oferującymi jakąś tą nagrodę, generowane losowo podziemia oferujące różne skarby, a także multiplayerowe wydarzenia oraz duże lokacje zwane twierdzami, które, co warto oznaczyć, akurat nie są generowane losowo, tylko wszystkie są unikalne. Jak sami widzicie, jest tego całkiem sporo. Pytanie, jak to wszystko wypada? Całkiem nieźle. Zacznijmy od piwnicy podziemi. Te pierwsze są klimatyczne, są naprawdę krótkie, oferują odpowiednią nagrodę. Tak właśnie powinno być, tu jest wszystko ok. Natomiast te generowane losowo podziemia są również naprawdę klimatyczne, uciekają takim fajnym, ciężkim klimatem, jak i zresztą reszta gry. Oferują też całkiem fajne nagrody, ale cierpią przy tym na problem związany z ich niepotrzebnym rozciągnięciem, o czym już zresztą mówiłem na samej becie. Niestety twórcy nie zdecydowali się tych dungeonów skrócić, a szkoda, bo pomimo że one są w sumie fajne, ich zaliczenie sprawia przyjemność i oferują też odpowiednie nagrody, to niestety ich rozwleczenie i też znacznie przesadzona ilość tych dungeonów na mapie powoduje, że do takich podziemi będziemy wchodzić jedynie w ostateczności, bo nam się to po prostu szybko znudzi. Szczególnie, że gra obecnie nie posiada żadnego jakiegoś groupfindera, który pozwoliłby nam szybko znaleźć komponent do przejścia takiego podziemia i niestety często będziemy musieli robić samodzielnie, a to jest nudne i też żmudne. Inaczej wyglądają na szczęście wspomniane już twierdze, które to zawierają przygotowane przez twórców całkiem ciekawe questy, których akurat nie chciałbym tutaj spoilerować i podobnie jak i reszta gry są one diabelnie klimatyczne, oferują naprawdę pokaźne nagrody. Nie tylko w postaci nowych itemów, bo ich oczyszczenie często zapewnia dostęp do całkiem nowych zadań, całkiem nowych punktów teleportacji, które to są bardzo ważne, a także zapewniają mnóstwo tak zwanych punktów sławy, o których powiemy sobie jeszcze później. O co natomiast chodzi z tymi multiplayerowymi wydarzeniami? Są to takie pojawiające się losowo na mapie eventy, które tam możemy robić solo, bądź też wspólnie z innymi graczami. I wiem, że pewnie niektórzy z Was na samo słowo multiplayer już przewracają oczami, ale uwierzcie mi, ja też byłem do tych eventów sceptycznie nastawiony, a okazały się naprawdę dobre. Przede wszystkim te wydarzenia na mapie są całkiem różnorodne i one nie nudzą. Czasem będziemy bronić jakiegoś wieśniaka przed hordą potworów, innym razem będziemy musieli stawać na takich specjalnych postumentach, żeby nasycić krwią taki pomnik w środku. Jeżeli damy radę takie zadanie wykonać, to otrzymujemy nagrodę, która jest w sumie całkiem niezła i im lepszy nasz wynik w takim wydarzeniu, to nagroda jest oczywiście bardziej pokaźna.
To, co mi się szczególnie w tych eventach podoba, to jest sposób, w jaki się do nich dołącza, a dołącza się do nich po prostu włażąc w kółko na mapie. Żadnych przygotowań, jakichś tam przeklikiwań, że tam chcemy dołączyć coś tam sranie w banie. Po prostu wbijamy w to kółko i robimy taki event, jeżeli mamy na to ochotę. Dokładnie w ten sam sposób działa to w opcji multiplayerowej. Jeżeli widzimy na mapie, że ktoś właśnie takie wydarzenie robi, to wystarczy podejść i po prostu zacząć tłuc moby i wspólnie bierzemy wtedy udział w zabawie. I co ważne, gra automatycznie dostosuje też poziom trudności tego eventu do ilości graczy i tak to powinno właśnie działać. Na sam koniec dla najbardziej wytrwałych graczy, którzy dojdą do samego końca gry, zostają odblokowane także takie ogromne eventy na kilkanaście osób, polegające na wspólnym pokonaniu tak zwanego bossa światowego, który jest tak wielki, że aż kamera musi się oddalić, żeby go pokazać w całości. I mogę wam tutaj szczerze powiedzieć, że jestem w tym aspekcie zaskoczony, bo tak jak mówiłem, byłem co do tych elementów multiplayerowych w tej grze cholernie sceptyczny, a okazało się, że jest to element całkiem świeży, całkiem pomysłowy i przede wszystkim dobrze wykonany. Czy te wydarzenia mogły być bardziej różnorodne i czy one czasem się powtarzają? No tak, czasem się powtarzają, ale i tak w tym temacie jest naprawdę dobrze i takie aktywności dają mnóstwo dodatkowej, dobrej zabawy. No dobra, czyli w tym aspekcie jest naprawdę dobrze, no ale ja przecież mówiłem coś, że świat niekoniecznie odkrywa się tak samo dobrze w zależności od postępów fabuły. Dlaczego? A dlatego, drodzy widzowie, że twórcy w tej grze, pomimo że zapewnili takie całkiem fajny, spory i klimatyczny świat, to też zdecydowali, że konia do jego zwiedzamy otrzymamy dopiero gdzieś tak w 2/3 gry. Tak, drodzy widzowie, przez znakomitą większość tej gry świat tej produkcji będziemy przemierzać po prostu pieszo, co przy prędkości naszego bohatera, która jest dość niewysoka, jest mocno wkurzające i do ukończenia których questów potrafi zniechęcić. Te zadania oczywiście możemy potem nadrobić, gdy już otrzymamy naszego rumaka, bo będziemy się też poruszać znacznie szybciej, ale otrzymujemy go tak późno, że niekoniecznie nam się wtedy będzie chciało te questy zaliczać. Powiem wam szczerze, jest to tak wkurzające, że tego konia nie mamy, że przez dużą część gry modliłem się po prostu, żeby tego konia dostać w następnym questie, co jednak przez bardzo długi czas nie następowało. Nie wiem, co sobie deweloperzy akurat w tym przypadku myśleli, ale moim zdaniem popełnili tutaj całkiem poważny błąd projektowy, który do tej gry też potrafi zniechęcić. Na szczęście takich baboli jest w Diablo 4 bardzo niewiele i ogólnie eksploracja pomimo paru problemów wypada tutaj naprawdę dobrze. Przejdźmy teraz do samej fabuły, która to w grach tego rodzaju nie odgrywa z reguły większej roli i najczęściej jest po prostu banalna. Tym bardziej się zdziwiłem w przypadku Diablo 4, drodzy widzowie, bo akurat w tym hack and slashu twórcy nad tą fabułą mocno opracowali i to widać od samego początku. Zacznijmy od fabuły głównej, która jest zaskakująco solidna. Sama konstrukcja i otoczka tej fabuły właśnie są ciekawe, są takie intrygujące i chociaż może nie trzymają takiej samej jakości w każdym momencie gry, bo na przykład akt trzeci jest tutaj akurat sporo słabszy, a i sama końcówka też troszeczkę rozczarowuje, to i tak przez znakomitą większość tej gry fabuła będzie nas trzymać w napięciu i intrygować, czego po tej grze tego rodzaju właśnie hack and slash chyba niewielu z nas oczekiwało. Co mnie osobiście pozytywnie w tym aspekcie zaskoczyło i co stanowi też takie totalne przeciwieństwo Diablo 3, grając w Diablo 4 przez znakomitą większość czasu praktycznie do końca gry, nie wiemy tak naprawdę kto jest tym dobrym charakterem, dzięki czemu cała ta konstrukcja fabularna ma taką dodatkową otoczkę tajemnicy. Do tego wprowadzone przez twórców postacie są odpowiednio charyzmatyczne i odmienne i szczerze mówiąc, nawet teraz po ukończeniu tej gry jestem w stanie bez podpowiedzi opisać większość z nich z pamięci, bo po prostu mi w tej pamięci utkwiły, więc musiały być naprawdę niezłe. To, co jednak w tej grze robi największe wrażenie, to są wprost genialne cutscenki. Te cutscenki są po prostu świetne, są diabelnie klimatyczne, są wykonane wprost po mistrzowsku. One potrafią wstrząsnąć graczem, potrafią tego gracza przestraszyć. Do tego są też bardzo brutalne, ale przy tym nie przekraczają też tej granicy dobrego smaku, a taką równowagę naprawdę jest trudno osiągnąć. Twórcom Diablo 4 to się udało i myślę, że za to ich warto pochwalić, bo tak genialnych filmików próżno szukać na rynku w 2023 roku, no może jedynie poza recenzowanym niedawno Atomic Heart, gdzie te elementy były równie świetnej jakości. Ku mojemu zaskoczeniu równie dobrze spisują się tutaj też zadania poboczne, które są w sumie ciekawe, one są całkiem różnorodne i przede wszystkim są często zaskakujące, co mnie osobiście zdziwiło. Ja jestem osobą, drodzy gracze, która ukończyła całe setki gier i szczerze wam powiem, że często w grach potrafię przewidzieć, w jaką stronę pójdzie otrzymane przeze mnie zadanie i kto sobie na końcu tego zadania zginie. Tutaj złapałem się na tym, że kilka razy wziąłem takiego questa i właśnie pomyślałem, jak się to skończy, kto tam zginie w tym questie i kilka razy taki quest mnie totalnie zaskoczył i poszedł kompletnie w inną stronę, a moje przypuszczenia okazały się całkowicie nietrafione i to mi się w tej grze podoba.
Jakby tego było mało, samych questów pobocznych w tej grze jest dużo i co ważne, nie są one jedynie jednego formatu, tak jak na przykład było to w Mass Effectie trójce. Mamy questy trywialne, jak zgładzenie tam określonej ilości mobków, one są bardzo proste, bardzo trywialne. Mamy też takie questy rozbudowane, takie questy wielozadaniowe, które jak wcześniej mówiłem potrafią zaskoczyć i one zajmują często ponad godzinę. O to właśnie chodzi, drodzy widzowie, żeby zapewnić różnorodność tych questów i nie serwować jedynie takich trywialnych pipidówek, albo w drugą stronę takich gigaquestów na całe godziny. Dobrze, że deweloperzy Diablo 4 o tym wiedzą i za to należy im się niewątpliwie plus. Oprócz tego w grze znalazł się także nowy element, a są to tak zwane punkty sławy, zależnięte zresztą z innego dobrego hack and slasha zwanego Grim Dawn. Otrzymujemy je praktycznie za wszystko, za oczyszczanie twierdz, za wykonywanie questów, za zaliczanie podziemi. Co ważne, pula tych punktów sławy jest osobna dla każdego z 5 regionów w grze, a więc w każdej krainie pracujemy na tą swoją reputację od nowa. Pytanie, czy warto stać się bohaterem jakiejś krainy i tą właśnie sławę maksować? Jak najbardziej warto, bo oferowane przez twórców nagrody są naprawdę pokaźne. Są to m.in. dodatkowe darmowe punkty umiejętności, czy też opcja powiększenia paska mikstur, a to jest dla rozgrywki kluczowe, a przy rozgrywce na wyższych poziomach trudności, jak właśnie weteran czy wyżej, są wręcz konieczne. Tak naprawdę tą samą sławę zdobywa się często w tej grze automatycznie, po prostu zaliczając kolejne przyjemne w tej grze zadania, czy tam odkrywając krainy i dopiero chcąc osiągnąć najwyższy poziom tej sławy musimy się jakoś bardziej postarać. Samo maksowanie tych krain to jest element dobrze wykonany i on sprawia przyjemność oraz mocno także pomaga w rozgrywce, aczkolwiek chciałbym zaznaczyć, że jest to system całkowicie opcjonalny i oczywiście jeżeli nie chcemy tych krain maksować, jeżeli tej sławy nie chcemy zdobywać, to ten system w niczym nam nie przeszkadza. Jednak, jak się pewnie domyślacie, zawsze w tej beczce miodu musi znaleźć się łyżka dziegciu, a w tym przypadku są akurat dwie łyżeczki. Pierwsza to jest omawiany już koń, a raczej jego brak, który do tych questów zniechęca i też wpływa na wrażenia z nich, bo czasem NPC-towie w tych questach nas wysyłają gdzieś bardzo daleko i po prostu na pieszo się tam nam nie chce iść. Drugi to jest fakt, że niektóre z tych questów pobocznych, chociaż są naprawdę fajne, zmuszają nas czasem do zaliczenia wspomnianych już przydługich podziemi. Takich zadań może nie jest wiele, ale one są, chociaż wiem, że zamysł tu był taki twórców, żeby gracza zachęcić właśnie do zaliczania tych podziemi, to moim zdaniem takie zmuszanie ich do szukania jakichś dupereli w takim długim lochu odnosi raczej odwrotny skutek od zamierzonego. Niemniej zarówno fabuła główna, fabuła poboczna, jak i postacie czy cutscenki są w Diablo 4 naprawdę solidne i chociaż znalazło się tutaj parę mniejszych minusów, to jak na grę tego rodzaju, czyli hack and slasha, fabularnie tytuł stoi tak na naprawdę wysokim poziomie. Jeżeli gier tego rodzaju do tej pory unikaliście, bo właśnie nudziła was jakaś trywialna fabuła czy konieczność ciśnięcia milionów potworków bez praktycznie żadnego oddechu, to Diablo 4 warto się zainteresować, bo twórcy w tym aspekcie naprawdę się postarali. Parę słów powiedzmy sobie także o samej grafice, która jak już sami pewnie widzicie stoi na ogół na wysokim poziomie. Zdarzają się co prawda sporadycznie jakieś tam tekstury niższej jakości, czy tam pomniejsze bugi graficzne, ale zdarza się to na tyle rzadko, że naprawdę ciężko mieć tutaj do twórców jakieś większe zarzuty. Szczególnie jeżeli weźmiemy pod uwagę, że gra na PlayStation 5 działa w 4K przy 60 klatkach na sekundę i spadki FPS-ów naprawdę rzadko się zdarzają nawet podczas jakiejś dużej zadymy, więc jest to wynik jak najbardziej godny podziwu. Co ważne, tekstury w wielu miejscach tej gry nie są powtarzalne i nie ma się takiego efektu déjà vu jak właśnie chociażby w Diablo 3. Tutaj zalane podziemia czy samo piekło robią naprawdę świetne wrażenie, a niektóre lokacje są wręcz tak obrzydliwe i dziwaczne, że aż przypominają mi o zapomnianej już przez wielu przygodówce Scorn, która to lokacja mi niewątpliwie stała. Jest w tym aspekcie więc różnorodnie, jest ładnie, jest klimatycznie i właśnie tak powinno być. Wysoką jakość grafiki prezentują również same cutscenki, gdzie twórcy zdecydowali się na taki sprytny trik, wykorzystywany też chociażby przez autorów Atomic Hearta czy samo Nintendo w swoich grach. Cała gra oczywiście działa cały czas w 60 klatkach, ale podczas samej scenek wartość FPS-ów spada do 30, by dodatkową moc właśnie konsoli przekierować na zapewnienie najwyższej jakości grafiki. Rozwiązanie to w sumie jest proste, jest pomysłowe i przede wszystkim jest cholernie skuteczne, bo w scenkach renderowanych na silniku mało kto będzie narzekał na właśnie mniejszą ilość klatek, a dzięki temu jakość grafiki ulega jeszcze poprawie. Niektórzy z was pewnie pamiętają, jakie zarzuty miałem do samych cutscenek w becie, gdzie twórcy czasem prezentowali naprawdę kiepskiej jakości tekstury. W tym aspekcie akurat sporo się zmieniło i mnóstwo takich baboli zostało już poprawionych, włącznie z niesławnym talerzem, który to pokazywałem na filmiku o becie. Teraz ten talerz ma już wysokiej jakości teksturę wraz z dziesiątkami innych mniejszych czy większych przedmiotów w grze, które przedtem prezentowały jakość niestety z rodem z PS3 i w tym aspekcie jest już znacznie lepiej niż było.
Przejdźmy teraz do sterowania, które w grach tego rodzaju raczej ciężko jest akurat skopać. Dziś praktycznie wszystkie gry robi się pod konsolę i pod pady i podobnie jest też z Diablo 4, które do tego pada zostało całkiem nieźle dostosowane. Walka i uruchamianie skilli działają tutaj jak powinny, czyli właśnie świetnie. Zarządzanie ekwipunkiem też jest całkiem niezłe, ale przyczepić się za to mogę chociażby do drzewek umiejętności czy do samych zadań, gdzie ten układ sterowania jest po prostu jakiś tam dziwaczny. Podstawowe zadania są umieszczone w takich prostych, intuicyjnych miejscach i z nimi nie ma praktycznie żadnego problemu, ale na przykład miałem spore problemy, żeby ponownie przypisać umiejętność wskrzeszenia szkieletów, która tu z jakiegoś powodu mi po prostu z tego paska znikła. Wydaje się to bardzo proste, ale koniec końców musiałem się zwrócić z pomocą do wujka Google, gdzie też spotkałem się z dziesiątkami innych osób, które szukały rozwiązania tego samego problemu. Parę innych rzeczy jest też dziwacznych, na przykład aktywne zadanie zamiast dostępne być w jakimś kołowym menu, to trzeba wejść na mapę i tam wcisnąć krzyżaka, to jest jakieś takie dziwaczne. Jeżeli tego sterowania się nauczymy, to będziemy z tego układu zadowoleni, natomiast jest on niewątpliwie mało miejscami intuicyjny, co mnie osobiście trochę dziwi. Jeżeli natomiast chodzi o poziom trudności, to w tej grze mamy do dyspozycji tak zwane War Tiery, z których dwa ostatnie odblokowuje się po przejściu gry. Tier pierwszy to jest poziom trudności łatwy i jak sama nazwa wskazuje, powinny go wybrać osoby właśnie bez doświadczenia w grach. Tier 2 to jest poziom trudności weteran, który oczywiście wybierze większość z Was i który, jak już wcześniej wspomniałem, jest teraz znacznie lepiej wyważony i zapewnia odpowiedni stopień wyzwania. Prawdziwy hardcore zaczyna się natomiast na kolejnych poziomach, czyli Tier 3 i 4, które to potrafią skopać dupy już nawet weteranom gry. Obecnie tytuł w zasadzie nadaje się dla każdego i praktycznie każdemu zapewni odpowiedni poziom wyzwania i bardzo dobrze, bo właśnie tego po Diablo 4 oczekiwałem. Drodzy widzowie, powiem Wam tak, że jestem naprawdę zaskoczony, bo na Blizzardzie tworzącym tę grę po tym jak widziałem tam raz po raz jakieś lewackie debilizmy w World of Warcraft, postawiłem już dawno temu krzyżyk i osobiście byłem pewien, że nie wyprodukują już oni żadnej dobrej gry. Jak widać to był błąd, bo Diablo 4 to jest produkcja naprawdę solidna, Diablo 4 to jest produkcja szanująca podstawy serii oraz kluczowe elementy tego gatunku, a nawet zapewniająca sporo więcej ponad normę. Widać po tej grze, że deweloperzy wyciągnęli mnóstwo wniosków z niezbyt udanej trójki, słuchali się przy tym prośby fanów i na koniec zebrali i co najważniejsze wykorzystali opinię graczy po becie, dzięki czemu mamy szansę zagrać w naprawdę solidne Diablo. Grę zakupicie w PlayStation Store za około 350 zł i moim zdaniem jak na dzisiejsze standardy cenowe, bo te ceny są wszędzie dużo wyższe, jest to cena jak za produkt tej jakości całkiem adekwatna. Gra zapewni Wam bowiem ponad 35 godzin naprawdę dobrej zabawy i to tylko w przypadku, jeżeli nie będziecie chcieli odkryć wszystkiego, co ta gra ma do zaoferowania, bo na wyższych poziomach, czyli War Tier 3 i 4, czekają na graczy jeszcze nowe smaczki i nowe sposoby do pokonania. Ja w Diablo 4 bawiłem się, drodzy widzowie, bardzo dobrze. Może wkurzę teraz fanów tej serii, ale moim zdaniem Diablo 4 jak na standardy 2023 roku jest obecnie lepsze niż uważane za święty graal Diablo 2, które to potrafiło mnie w pewnym momencie rozgrywki po prostu znudzić. Tutaj w Diablo 4 tej nudy nie było i z przyjemnością doszedłem do końca gry, a nawet sporo dalej, bo dotarłem nawet z czystej ciekawości do tieru 4, przeznaczonego właśnie dla najmocniejszych postaci. Ogólnie rzecz biorąc, polecam, drodzy widzowie. Zapraszam Was także serdecznie na fanpage lub godlike'a na Facebooku, gdzie będę organizował giveawaye, ankiety, a także oczywiście z Wami dyskutował. Jeżeli ten materiał Wam się podobał, to zapraszam Was serdecznie do obserwowania kanału, bo takie filmy będą się na nim pojawiać regularnie. Pozdrawiam i trzymajcie się.